Holenderski rząd przejął kontrolę nad chińskim producentem chipów. Stany Zjednoczone grożą Hiszpanii cłami, jeśli nie zwiększy ona wydatków na obronność. Liderzy niemieckiej chadecji wzywają do zniesienia embarga na eksport broni do Izraela. Premier Francji zaproponował odroczenie wprowadzenia reformy emerytalnej. Belgowie przeprowadzili strajk generalny przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Grecja chce wprowadzić nawet 13-godzinny dzień pracy. Środa, 15 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Holenderski rząd przejął kontrolę nad należącymi do chińskiego kapitału producentem chipów Nexperia. Na podjęcie takiej decyzji miały od kilku miesięcy naciskać Stany Zjednoczone. W swoim oświadczeniu holenderskie Ministerstwo Gospodarki uzasadniło przejęcie chińskiej firmy poważnymi sygnałami w sprawie niedociągnięć związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podjęło ono swoją decyzję na mocy przepisów ustawy o dostępności towarów. Holenderskie władze uznały, że wspomniane sygnały o sytuacji w Nexperii powodowały, iż konieczna była ochrona łańcuchów dostaw i możliwości technologicznych kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa Holandii oraz Europy. Komunikat holenderskiego resortu gospodarki nie zawiera informacji dotyczących rzekomych problemów występujących w firmie należącej do chińskiego koncernu technologicznego Wingtech. Nexperia zapowiedziała, że będzie dochodziła swoich praw przed sądem oraz wezwała rząd Chińskiej Republiki Ludowej do udzielenia jej wsparcia. Decyzję Holandii skrytykowało ponadto Chińskie Stowarzyszenie Producentów Półprzewodników. Portal Politico, powołując się na ujawnione niedawno dokumenty sądowe, pisze o naciskach ze strony Stanów Zjednoczonych. Domagały się one od Holandii usunięcia ze stanowiska dyrektora firmy Nexperia Zhanga Shuezenga, który był także założycielem Wingtechu. Od grudnia ubiegłego roku działające w Holandii przedsiębiorstwo Nexperia znajduje się na liście amerykańskiego Departamentu Stanu dotyczącej podmiotów zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Przedstawiciele holenderskich władz zaprzeczyły doniesieniom, jakoby działania wobec firmy kontrolowanej przez chiński kapitał był następstwem amerykańskich nacisków. Stany Zjednoczone mogą nałożyć cła na produkty importowane z Hiszpanii, jeśli nie zwiększy ona swoich wydatków na obronność. Władze w Madrycie sprzeciwiały się dotąd narzucaniu nowych reguł finansowych przez Sojusz Północnoatlantycki. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że jest bardzo niezadowolony z postawy Hiszpanii. Zarzucił jej bycie jedynym krajem należącym do NATO, który nie zamierza zwiększać wydatków na obronność do zakładanego przez Sojusz poziomu 5% produktu krajowego brutto rocznie. Zdaniem przywódcy USA działania podejmowane przez Hiszpanię szkodzą całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Z tego powodu Stany Zjednoczone mogą nałożyć na nią nowe cła. W ubiegłym tygodniu Trump określił Hiszpanię mianem marudera. W jego opinii korzysta ona z gwarancji bezpieczeństwa w postaci swojego dogodnego położenia geograficznego na południu Europy. Zasugerował zarazem prezydentowi Finlandii Aleksandrowi Stubbowi, że Hiszpania mogłaby zostać wykluczona z NATO. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez konsekwentnie sprzeciwia się nakładaniu przez Sojusz Północnoatlantycki nowych zobowiązań na członków organizacji. Podczas czerwcowego szczytu NATO w holenderskiej Hadze domagał się on wprowadzenia wyjątków właśnie dla jego państwa. Obecnie hiszpański rząd przeznacza na cele wojskowe tylko 1,2% PKB rocznie. Sánchez pod presją Ameryki i Unii Europejskiej zadeklarował zwiększenie wydatków do poziomu 2% do końca tego roku. Dwóch czołowych polityków niemieckiej chadecji wezwało rząd Friedricha Merza do zniesienia zakazu eksportu broni do Izraela. Uważają oni, że Niemcy powinny jak najszybciej powrócić do polityki ścisłego wsparcia dla izraelskiego państwa. Apel do kanclerza wystosował szef klubu parlamentarnego Bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej Alexander Hoffmann, którego poparł lider klubu Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Jens Spahn. Politycy CSU i CDU uważają, że wszelkie sankcje wobec Izraela powinny zostać zniesione w trybie natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie ma podjąć ostatecznie Federalna Rada Bezpieczeństwa, odpowiedzialna za kształtowanie niemieckiej polityki wobec problemu bezpieczeństwa. Za wycofaniem się z ograniczeń ma przemawiać podpisanie umowy pokojowej między Izraelem i palestyńskim Hamasem. Izraelczycy zobowiązali się w niej do stopniowego wycofywania swoich sił ze strefy Gazy, z kolei islamski ruch oporu ma się rozbroić. Hoffmann dodał, że Niemcy powinny jak najszybciej powrócić do prowadzonej przez dziesięciolecia polityki zagranicznej, polegającej na, jak to określił, niezachwianym wsparciu dla Izraela. Niemcy w sierpniu wprowadziły częściowy zakaz eksportu broni dla sił obronnych Izraela. Od tego momentu gabinet Merza nie zdecydował się na zatwierdzenie nowych umów przewidujących sprzedaż niemieckiej broni dla izraelskiej armii. Wstrzymanie transakcji było związane z kontrowersjami wokół ataków prowadzonych przez Izrael, który w trakcie operacji w strefie Gazy zabił blisko 60 000 Palestyńczyków. Premier Francji Sébastien Lecornu zaproponował odroczenie wprowadzenia reformy emerytalnej. Poparcie dla nowego rządu właśnie od tej kwestii uzależnili liderzy partii socjalistycznej.
W tym tygodniu francuski parlament zajmie się 2 wnioskami o wotum nieufności wobec szefa rządu, który w piątek ponownie otrzymał misję utworzenia kolejnego gabinetu od prezydenta Emmanuela Macrona. Zostały one złożone przez największe opozycyjne ugrupowania, czyli nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe i skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną. Jak zauważa telewizja Euronews, obie partie nie mają odpowiedniej większości w parlamencie, aby wyłącznie ich głosy mogły przesądzić o odwołaniu premiera. Los Le Cornu zależy od decyzji posłów Partii Socjalistycznej. W związku z tym szef rządu zaproponował odroczenie reformy emerytalnej co najmniej do 2027 roku, gdy odbędą się kolejne wybory prezydenckie. Lewica podczas ubiegłotygodniowych konsultacji z premierem domagała się rezygnacji ze stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Od utrzymania się Le Cornu u władzy ma zależeć przyszłość samego Macrona. Jest on krytykowany już nie tylko przez swoich przeciwników, ale także przez polityków związanego z nim centrowego obozu. Pierwszy mianowany przez niego premier Edouard Philippe stwierdził w niedawnym wywiadzie, że prezydent powinien ustąpić ze stanowiska. Macron w poniedziałek jednoznacznie wykluczył możliwość opuszczenia urzędu głowy państwa przed końcem konstytucyjnej kadencji. We wtorek w Belgii odbył się strajk generalny przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Jego uczestnicy sprzeciwiali się zwłaszcza reformie emerytalnej forsowanej przez prawicowe władze. Z szacunków belgijskiej policji wynika, że tylko na ulicach samej Brukseli pojawiło się około 80 000 protestujących. Zdaniem związków zawodowych było ich prawie 140 000. Głównym postulatem uczestników strajku generalnego było wycofanie się rządu Barta de Wevera z reformy emerytalnej. Zakłada ona podwyższenie wieku emerytalnego w ciągu 5 lat z 65 do 67 lat. Z polityki oszczędnościowej gabinetu tworzonego przez nacjonalistów, centroprawicę i centrolewicę nie są też zadowolone różne grupy społeczne. Studenci uważają na przykład podwyższenie czesnego przez uniwersytety za niesprawiedliwe. Rodzice są zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją w systemie edukacji i zbyt małą liczbą miejsc w przedszkolach. Władze zamierzają także ograniczyć możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Organizacje pracowników zarzucają szefowi rządu ignorowanie ich postulatów mimo długiej tradycji prowadzenia dialogu społecznego w Belgii. Lider nacjonalistycznego Nowego Sojuszu Flamandzkiego ma wprowadzać reformy, omijając tego rodzaju konsultacje. W kilku miejscach Brukseli doszło do starć między demonstrującymi i policją. Demonstranci zarzucają funkcjonariuszom użycie siły nieproporcjonalnej do zagrożenia. Grecja szykuje się do wprowadzenia nawet 13-godzinnego dnia pracy w sektorze prywatnym. W ciągu ostatnich 6 lat rządząca krajem centroprawicowa Nowa Demokracja znacznie uelastyczniła prawa pracownicze. Dzisiaj nad propozycją zmian w prawie będzie głosował parlament. Ugrupowanie kierowane przez premiera Kyriakosa Mitsotakisa posiada w nim samodzielną większość, dlatego oczekuje się, że zostaną one przyjęte. Propozycja konserwatywnej partii zakłada, iż pracownicy będą wykonywali swoje obowiązki zawodowe nawet w 13-godzinnych zmianach, a ich tydzień pracy będzie w takim przypadku wynosił maksymalnie 48 godzin. Przedsiębiorcy będą mogli wydłużać czas pracy zatrudnionych na nie więcej niż przez 37 dni w roku. Nadgodziny mają być płatne dodatkowych 40%. Greckie Ministerstwo Pracy twierdzi, że jeden pracownik nie powinien być zmuszany do brania nadliczbowych godzin. Według portalu Politikot związki zawodowe zwracały uwagę na słabą pozycję negocjacyjną zatrudnionych, którzy mogą zostać przymuszeni do 13-godzinnego dnia pracy. Nowa Demokracja w trakcie swoich rządów wprowadziła szereg zmian w prawie pracy. Od lipca ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wprowadzać w swoich firmach nawet 6-dniowy tydzień pracy w sektorach rolnym, przemysłowym i handlowym. We wtorek w Grecji przeprowadzono strajk generalny. Organizacje pracowników domagały się w jego trakcie rezygnacji z reformy, uznając ją za faktyczne zniesienie 8-godzinnego dnia pracy. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.